może chcielibyście zobaczyć recenzję Smart Gniazdka Meros? W związku z faktem, że weszliście na ten film, to podejrzewam, że raczej nie przypadkiem i tego właśnie szukaliście, więc to Wam dzisiaj damy. Zapraszam. Zacznijmy od wyglądu tego gniazdka. Tak jak widzicie, gniazdko Meros, Smart Gniazdko Meros jest białe, jest dość duże. Jeżeli chodzi o to, jak je wepniemy do zwykłego gniazdka, to widzicie, że jest ono sporych rozmiarów. W tym miejscu mamy kod HomeKit, bo to gniazdko integruje się natywnie z HomeKit. Gniazdko ma miejsce na 2 uziemienia, dzięki czemu możemy je wpiąć jak chcemy, jeżeli chodzi o bolec. Nie wiem w sumie do końca czemu, ale tak Meros zdecydował. W tym miejscu mamy przycisk, taki porządny przycisk, który działa. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Mamy też troszkę informacji. Tutaj mamy właśnie informację o tym o producencie, jaki to jest model i tak dalej. No i tyle, jeżeli chodzi o sam wygląd. Do czego ja używam tego gniazdka? Bo Smart Gniazdka możemy używać do wszelkich rzeczy. Zautomatyzowanie wszystkiego, co nie jest z definicji automatycznych, co nie posiada Wi-Fi, czym nie możemy sterować, czyli gramofon, telewizor, jeżeli tak chcemy zrobić, odtwarzacz DVD, PlayStation 2, dużo różnych rzeczy, które chcemy zdalnie sterować i na przykład włączyć, wyłączyć o konkretnej godzinie, to Smart Gniazdka są do tego bardzo dobre. Gdzie ja go używam? Ja go używam przy ekspresie do kawy i czajniku, czyli mam taką małą listwę, do której są podpięte te 2 urządzenia, a wcześniej mam to Smart Gniazdko i dzięki temu codziennie rano o 5 one się uruchamiają, a codziennie wieczorem wyłączają. Taki ja znalazłem sposób na to gniazdko, ale oczywiście możecie sami znaleźć ich o wiele więcej. Smart Gniazdko bez aplikacji to nie jest Smart Gniazdko, dlatego przejdziemy teraz płynnie do aplikacji, w której pokażę Wam, jak ono działa. Teraz pokażę Wam aplikacje, w których możemy zobaczyć to gniazdko. Zacznijmy od tej głównej, czyli od Meros. Tak jak widzicie, w tym momencie mam 2 urządzenia. Smart Plug to jest to gniazdko, które dzisiaj recenzuję. Mogę je sobie zdalnie wyłączyć albo włączyć. A gdy kliknę na 3 kwadraty i kreseczki, to wchodzę w ustawienia. Po pierwsze mogę sobie zmienić ikonę. Mi się podoba to, że mam ikonę ekspresu do kawy, bo do tego jest to gniazdko w tym momencie podłączone. Mogę mu zmienić nazwę, mogę sobie zaznaczyć, czy ma się podświetlać światełko LED. No i tu już co mamy kwestie związane z lokalizacją i tak dalej, więc nic jakiegoś specjalnego. No i informacja o tym, że sygnał Wi-Fi wynosi 100%. Nie mamy tutaj w żaden sposób mierzenia zużycia energii. A gdy przejdę sobie do aplikacji Dom i wejdę sobie w to gniazdko, no to mamy również opcję wyłączenia i włączenia. A gdy sobie wejdę w większą ilość ustawień, no to mogę sobie je dopiąć do konkretnego pokoju, pokazywać jako gniazdko. Tak swoją drogą, jak sobie klikniecie w tą ikonkę, to Wam pokazuje różne typy gniazdek, dzięki czemu możecie sobie ustawić takie, jakie chcecie i tak jak wygląda faktycznie. Ja to odkryłem w sumie niedawno. A poza tym w sumie no tyle. Możemy go dopiąć do naszych automatyzacji. Ja akurat go mam w ten sposób, że uruchamia się, gdy wstaję, wyłącza się, gdy idę spać albo gdy wychodzę z domu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o to gniazdko. Tutaj nie ma jakiejś fizyki kwantowej, no bo w sumie i po co. Czas na podsumowanie tego gniazdka. Działa fajnie w HomeKit, nie posiada zużycia energii. To jest chyba jego minus, taki najpoważniejszy moim zdaniem, jeżeli chodzi o samo gniazdko. Jest dosyć duże, ale mi mimo wszystko pasuje. Do pojedynczego gniazdka wejdzie bez problemu. Do podwójnego, jak widzicie, ono jest dość duże, więc już Wam zajmie miejsce. Więc raczej rekomendowałbym do pojedynczego. Cena tego gniazdka to 61 zł. My je dostaliśmy ze sklepu smartbest.pl i tam Was też zresztą odsyłamy, żebyście je kupili. Więc jest ono stosunkowo tanie do innych smart gniazdek, więc myślę, że mogę je Wam polecić. Działa fajnie z HomeKit, ja z nim żadnych problemów nie miałem. I tak naprawdę to tyle. Więc zapraszam Was teraz do pozostałych filmów, w których recenzujemy inne smart gniazdka. Dzięki i do zobaczenia.